Witam serdecznie, cześć. Z rynku pewnego śląskiego miasteczka Pszczyny, przyozdobionego już w świąteczne dekoracje, chociaż jest początek grudnia. Na rynku wita nas księżna Daisy, ale o tej zacnej postaci nieco później. Zmierzamy do zamku w Pszczynie, który jest często nazywany perłą Górnego Śląska. Początki zamku sięgają średniowiecza, kiedy w miejscu dzisiejszej rezydencji stał gotycki zamek obronny. Przez wieki obieg przechodził w ręce różnych rodów, m.in. Piastów Cieszyńskich, Promniców i Hochbergów. Ostateczny reprezentacyjny charakter uzyskał w XIX wieku, kiedy przebudowano go w stylu neobarokowym. Najbardziej znanym mieszkańcem był Hans Heinrich XV von Hochberg oraz jego żona księżna Daisy, znana z pamiętników i działań charytatywnych. Zamek w Pszczynie to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można oglądać oryginalne meble, dywany, bibeloty, zachowane gabinety, biblioteki, salony, salę lustrzaną, apartamenty cesarskie, w którym nocował m.in. cesarz Wilhelm II podczas I wojny światowej. W czasie I wojny światowej w zamku mieściła się tymczasowa kwatera główna Armii Niemieckiej. W zamku kręcono różne filmy i seriale, m.in. Sceny do Magnata. Zamek słynie z jednego z największych w kraju zbiorów oryginalnego wyposażenia rezydencji arystokratycznych. Dumą zamku jest sala lustrzana. Lustra potęgują wielkość już monumentalnej sali. W sali odbywają się koncerty. Najsłynniejszą mieszkanką zamku była Mary Teresa Olivia Hochberg von Pless, znana jako księżniczka Daisy. Była jedną z najbardziej rozpoznawanych arystokratek przełomu XIX i XX wieku. Urodziła się w Wielkiej Brytanii, pochodziła z arystokratycznej, choć niezbyt bogatej rodziny, wyszła za Hansa Heinricha XV von Hochberga, jednego z najbogatszych arystokratów Europy. Była znana z urody, empatii, działalności społecznej, pomagała górnikom i ich rodzinom, organizowała zbiórki i akcje charytatywne. Z ciekawostek o Daisy jest to, że nosiła słynny sznur pereł o długości ponad 6 metrów, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Przyjaźniła się z europejskimi monarchami. Pisała dzienniki, które dziś są świetnym źródłem wiedzy o życiu arystokracji, pełne humoru, obserwacji i czasem odważnych komentarzy. Każdy zamek w Pszczynie ma swoje legendy. Według lokalnych opowieści w zamku czasem pojawia się zjawa kobiety w białej sukni. Jedni mówią, że to duch dawnej księżnej, inni, że nieszczęśliwej młodej damy dworu. Druga legenda mówi o podziemnym tunelu łączącym zamek z inną częścią miasta. Miał służyć Hochbergom do dyskretnego przemieszczania się. Do dziś nie odnaleziono jego wejścia, choć część podziemi rzeczywiście istnieje.
Inną legendą jest legenda o duchu stajennego. W stajniach zamkowych ponoć słychać czasem odgłosy kroków, stukot końskich kopyt. Miejscowi twierdzą, że to duch dawnego stajennego, który bardzo kochał zwierzęta i pilnuje ich do dziś. Zaraz obok zamku znajduje się ogromny park pszczyński, ponad 150-hektarowy. Znajdują się w nim stawy, romantyczne alejki, pawilon herbaciany i urokliwe mostki. Jesteśmy tutaj późną jesienią, ale uwierzcie, że wiosną tego nic nie przebije. Moim zdaniem dla Polaka, a w szczególności Ślązaka, cały kompleks pszczyński powinien być obowiązkowy do odwiedzenia.